Nazywam się Irena Sapiejka. Urodziłam się w 1949 roku, to już trochę dawno, z Duńskiej Woli. Obecnie mieszkam w Sieradzu. Oj, moja przygoda z koronką rozpoczęła się bardzo dawno, ponieważ ja od najmłodszych lat przebywałam w otoczeniu osób mi bardzo bliskich, które się zajmowały i robieniem koronek, haftem, robieniem na drutach. Także ja od najmłodszych lat, podglądając babcię, a później mamusię, która bardzo mnie i siostrę pilnowała, żebyśmy w niedzielę, szczególnie zimą, siadały po obiedzie i robiły. No, ja się wyszywać nie nauczyłam, bo mi nie szło. Musiałam pruć często. Za to pokochałam bardzo szydełko, koronki szydełkowe i do tej pory sprawia mi to ogromną przyjemność i bardzo się przy tym uspokajam. W tej chwili wykonuję bieżnik techniką siatkową. Jest to niby prosta technika, bo się wykonuje tylko takie puste krateczki, okienka, jedno puste, jedno zapełnione w zależności od wzoru, co chcemy zrobić. Trzeba bardzo uważać, ponieważ myląc się w jednym okienku, przesuwając go w prawo wzór albo w lewo, po prostu nam później ten wzór nie wyjdzie. Potrzebny nam jest przede wszystkim szydełko i nici lub kordonek. W zależności od grubości nici dobieramy szydełko. Ja najczęściej robię szydełkiem 0,95 mm i używam nici Muza 20. To są nici o dobrym skręcie, cieniutkie i ładnie z tego wychodzą bieżniki, czy serweteczki, czy inne rzeczy. Natomiast do obrabiania serwetek, chusteczek, potrzebna nam jest nitka bardzo cieniutka, nawet 80, nie 10, nie 20, tylko nawet 80, bo to jest potrzebny materiał batyścik, cieniutkie szydełko 0,5 mm lub 0,6, żeby też wzór ładnie wyszedł. Mamusia jeździła do Łodzi, bo to najbliżej takie największe miasto było i tam jeździła na ulicę Piotrkowską i tam miała jakiś tam swój sklepik upatrzony i tam zawsze się zaopatrywała w te kordonki, że tak powiem, i szydełka. A nieraz jak tam mój tatuś był też taki zdolny, że jak się tam jakieś cieniutkie szydełko złamało, to z drutu tam i tym papierem ściernym tam ładnie wyczyścił to, żeby było gładziutkie i też tam zrobił, ale już jak już mamusia robiła, już my byłyśmy większe, to już było można dostać takie szydełko, tylko trzeba było pilnować, żeby nie zgubić, żeby to starczyło na dłużej. To znaczy, to polega, że podstawą jest wykonywanie słupków i oczek łańcuszka. W zasadzie wykonujemy jeden słupek, 2 oczka łańcuszka na puste okienko. Na pełne okienko wypełnione robimy 3 słupki i to już wtedy mamy okienko zapełnione. Ja to sobie rozrysowuję najlepiej jakiś wzór na kartce, najlepiej z zeszytów kratkę, bo tam są już takie krateczki i sobie kropeczki zaznaczam, czy jakiś kwiatek, to tam 3 pełne okienka, 2 puste, czy tam jakiś łuk, czy coś, to sobie zaznaczam i później sobie spoglądam na ten schemat, który sobie rozrysuję i robię, bo tak to nie zawsze jest, można spamiętać.
I to jest po prostu tutaj pokazane, że jest puste okienka, to są puste okienka, a tutaj są okienka zapełniane. Tutaj na przykład mamy 2 okienka zapełniane i tu 2 puste. I tutaj widzimy, że jedno pełne okienko się składa z tego łączącego słupka z pustym i później są 3. To jest jedno pełne okienko i później znowu następne 3 i znowu jest następne okienko. Tu może lepiej widać na takich pojedynczych, że się składają z 3, no bo to się nie liczy, bo to już jest do tego znowu ten słupek. I w rzędach robimy. Po prostu o. Tak sobie robimy i sobie przesuwamy wzór. No bo żeby taka większa praca ładnie, prosto wyszła, to się tak nie uprasuje równo. To się robi taką ramę z listewek. Co centymetr czy co pół, w zależności jak jest wzór, nabija się goździki i później się, jak się upierze tą pracę, ukrochmali, to się na to naciąga, żeby to było prościutko i równiutko. W ten sposób się formuje każdą jedną rzecz, bo to przecież nie wygląda tak prościutko, jak się zrobi, bo to jak się robi, to zawsze to jest troszeczkę, prawda, wygniecione, to trzeba później po praniu nadać temu odpowiedni kształt, żeby to było równiutkie. To najlepiej się montuje taką ramę i to się naciąga. Ja mam jeszcze część wzorów i serwetek po mojej babci. Po mojej babci. Ta serwetka to jest, jak moja mamusia była młoda, to ten wzór robiła. Ja teraz, spoglądając na ten wzór, że tak powiem, unowocześniam go trochę. Bo w tych miejscach, gdzie jest krateczka, niby ten koronka siatkowa, robię też ściegiem trzcinowym. To jest też siateczka, tylko inaczej jest robiona. Po prostu kwadraciki są robione z oczek łańcuszka układającą się w literę V i tak zwanego mostka. To jest taki przedłużony łańcuszek z oczek. I to jest wzór tak zwany trzcinowy. W ogóle w regionie sieradzkim to króluje kwiat róża w hafcie czerwonym. Ja używam przede wszystkim różne postacie róży białe, takie różne różyczki na ząbkach czy na bieżnikach i ptaki. Także ja też kocham się w takich różnych, to może być jako na poduszkę ozdoba, czy jakoś widoczek taki w ramkę powiesić, ale właśnie takie gołąbki. Dawniej, jak ja pamiętam, to u mojej mamusi, czy u jej siostry, czy u babci, to przede wszystkim każda młoda kobieta musiała mieć chusteczki obrabiane do nosa. I to obrabiane, i to w torebce, to mamusia sprawdzała, czy mamy takie chusteczki i to musiały być. Także i nawet jak na imieniny, czy gdzieś do cioci się szło, czy do jakiejś kuzynki, to niby mówią, że chusteczek nie powinno się dawać w prezencie. Ale moja babcia czy moja mamusia robiła po 6 czy po 12 tych chusteczek i żeby nie było, że daje, to mówiła, żeby jej tam dała, czy tam złotówkę, czy tam 50 groszy, że nie dała za darmo, tylko że po prostu coś tam, jakiś grosik dostała za nici, czy za coś. To pamiętam, że było. W zasadzie robiło się dla siebie, bo nie było tak czasu, bo przecież
Mamusia też mieszkała w gospodarstwie, były krowy do pasenia, było wszystko, więc nie było tak czasu, żeby usiąść sobie i dziergać sobie, bo trzeba było inne obowiązki spełnić. Później jak już moja mamusia miała nas też 5, ja pochodzę z 5 rodzeństwa, no też to wymagało pracy i do szkoły przyszykować i w domu wszystko zrobić, ugotować, więc w zasadzie tylko dla siebie. Jak nie było pieniążków, to nie ukrywam, że i mamusia i wyszyła, i obrobiła szydełkiem, i szła na targi, sprzedała. Ale to nie było przecież tak sklepów, czy komisów, czy cepeli, czy coś, żeby było można zanieść, wstawić i sprzedać. Tylko się jechało na targi i tam też za parę groszy, czy jak się sprzedawało. Ta koronka siatkowa to jest bardzo stara koronka. Ja pamiętam, że moja mamusia, moja babcia, a czy jeszcze wcześniej, to jakoś nie kojarzę, ale to był wtedy, że tak powiem, najprostszy wzór do robienia. Jak ktoś miał trochę wolnej chwili i chciał się tym zająć, to rozrysował sobie fragmencik kwiatka czy coś i robił. Nie było to aż tak, tylko wymagało skupienia. I jeszcze najważniejsza rzecz przy robieniu, obojętnie jakiej koronki szydełkowej, musi być cisza. Nie można rozmawiać przy tym, to jest najgorsze. Bo po prostu robiąc jakąkolwiek koronkę trzeba żeby te okienka wychodziły równe, to trzeba robiąc cały czas w myśli liczyć. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, słupek, raz, dwa. A jak się rozmawia, to już ciężko jest liczyć, bo jak się zrobi w jednym 1 oczko, a w drugim 3 oczka, no to już nie wyjdzie. Spotykam się z koleżankami. Pod tym warunkiem, że każda ma swoją pracę. I po prostu, kiedy jest chwila na picie herbaty, to pijamy, wymiana kilku zdań i zapada cisza. Później która znowu pierwsza weźmie tam, chce się czegoś napić, czy spróbować kawałek ciasta, no to znowu wszystkie odkładają na bok i znowu tam chwilkę rozmawiamy sobie i już koniec przerwy, trzeba dalej się brać do pracy. Tak sobie nieraz 2-3 godzinki posiedzimy, troszkę porozmawiamy, ale tak to w zasadzie musi być spokój, bo to nie da rady tak,